Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto waniliowe cappuccino. Przygotowanie ciasta zaczniemy od kremu budyniowego, do którego potrzebujemy 700 ml mleka, 2 budyni waniliowych bez cukru, 20 g mąki pszennej tortowej, 4 żółtek jaj, 100 g cukru oraz 200 g masła lub margaryny. Na gazie stawiamy garnek, do którego wlewamy 600 ml mleka. Włączamy gaz i pozwalamy mu się gotować. A w miseczce obok mikserem ubijamy 4 żółtka, aż podwoją objętość. Wtedy dodajemy 100 g cukru i nadal ubijamy, aż żółtka zmienią kolor na jaśniejszy i powstanie taki kogiel-mogiel. Żółtka zmieniły kolor, jak Państwo widzą, wobec tego dolewamy 100 ml mleka, czyli łącznie mamy pierwotną ilość 700 ml. 600 w garku, 100 dolaliśmy tutaj i następnie mikserem wszystko łączymy ze sobą. Kolej dodać 20 g mąki pszennej tortowej i nadal miksujemy mikserem. A teraz dodajemy 2 budynie waniliowe bez cukru i nadal łączymy składniki mikserem. Masa jajeczno-budyniowa gotowa, wobec tego wracamy do mleka, które już zaczęło się gotować. Wlewamy ją powoli małym strumieniem. Jednocześnie mieszamy trzepaczką albo jakąś łyżką całość, żeby się nie przypaliła. Pustą miskę odkładamy, trzepaczki albo łyżki nie odkładamy, nadal wszystko mieszamy, ponieważ budyń ma tendencję do przypalania się i mieszać będziemy, aż budyń się zagotuje. Budyń, jak Państwo widzą, zmienił już konsystencję dużo gęściejszą, a jak powstaną takie bąble, gejzery powietrza, wtedy znaczy, że budyń się ugotował. O, tak jak tu Państwo widzieli. W tym momencie możemy wyłączyć gaz, przełożyć nasz budyń do chłodnego naczynia. W ten sposób będzie krócej się studził. Miskę z budyniem przykrywamy folią spożywczą, żeby nie powstał korzuszek. Tą folię dociśnijmy do budyniu. I taki budyń zostawiamy do całkowitego wystudzenia. To trochę czasu zajmuje, ale jak już ostygnie budyń, wtedy zdejmujemy folię spożywczą z góry. Budyń ma konsystencję zwartą, jak tu Państwo widzą. Nawet jeżeli by Państwo go pokroili, on zachowa swoją konsystencję. Teraz do miski dajemy 200 g masła lub margaryny i mikserem ucieramy na puszystą masę. W tym momencie możemy już dodawać wystudzony budyń, ale dodajemy partiami.
Po dodaniu ostatniej partii budyniu nie przerywamy miksowania, nadal ubijamy, aż krem budyniowy zrobi się taki jedwabisty, taki gładziutki, jak tu Państwo widzą. Kolejnym etapem tego ciasta jest przygotowanie foremki, ale do ciasta dodatkowo potrzebujemy jeszcze około 36 sztuk herbatników maślanych. Sięgamy sobie po foremkę o wymiarach 24×36 cm. Wykładamy ją papierem do pieczenia i na spód wykładamy około 18 sztuk herbatników maślanych. Około, no bo wiadomo, herbatniki mogą różnić się wielkością. Na tak przygotowany spód wykładamy krem budyniowy, najlepiej partiami, łatwiej będzie go później rozprowadzić. Teraz rozprowadzamy i wyrównujemy ten krem budyniowy. A następnie przykrywamy kolejną partią 18 sztuk herbatników maślanych. Leciutko dociskamy, żeby wszystko się zespoliło i foremka ląduje w lodówce. Poczeka tam, aż przygotujemy kolejną warstwę. A my zajmiemy się teraz masą cappuccino i żeby ją przygotować potrzebujemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka, 120 g cukru pudru, 50 g cappuccino o smaku waniliowym, 100 ml wrzątku do cappuccino, 3 łyżek żelatyny i 100 ml wrzątku do żelatyny. Na początek w miseczce mamy 3 łyżki żelatyny, zalewamy 100 ml wrzątku, czekamy troszeczkę aż napęcznieje, a następnie mieszamy tak, żeby żelatyna rozpuściła się w wodzie. Jak to nastąpi, zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Jednak proponuję od czasu do czasu przemieszać, żeby nie porobiły się grudki. Kolejna miseczka z 50 g cappuccino o smaku waniliowym, którą zalewamy 100 ml wrzątku i mieszamy. Cappuccino musi rozpuścić się we wrzątku. Po wymieszaniu i rozpuszczeniu cappuccino w wrzątku zostawiamy do wystudzenia. Tym razem już duża miska, do której dajemy 1 kg twarogu sernikowego z wiaderka. Dosypujemy 120 g cukru pudru, włączamy mikser i łączymy oba składniki ze sobą. Dodajemy teraz wystudzone cappuccino. Proponuję robić to partiami, wlać troszeczkę, wymieszać i spróbować, czy wystarczy nam intensywność cappuccino w masie. Myśmy zużyli całe cappuccino przygotowane wcześniej i oczywiście po dodaniu wystudzonego cappuccino musimy wszystko bardzo dobrze wymieszać. I jeszcze została nam do dodania żelatyna, ale do wystudzonej żelatyny dodajemy troszeczkę naszej masy, łyżeczkę 2. Taki zabieg ma zahartować tą żelatynę i spowoduje, że nie zrobią nam się grudki w masie. Zahartowana żelatyna powolutku ląduje w masie, wszystko ze sobą dokładnie mieszamy. Boki, spody to musimy wszystko bardzo dobrze wymieszać, żeby nic nam nigdzie nie zostało. Możemy już odłożyć mikser. Wyjmujemy z lodówki foremkę i na ten wcześniej przygotowany spód partiami wykładamy masę cappuccino. Tak jak widzą Państwo, partiami, żeby było łatwiej rozprowadzić i wyrównać.
Ostatni element to jest kakao w proszku, którym obsypujemy ładnie wyrównany wierzch ciasta. Przygotowane ciasto wkładamy do lodówki minimum na 12 godzin, po to, żeby herbatniki zmiękły w cieście i tworzyły jedną całość z ciastem. Ciasto szybko zniknęło z naszych talerzyków, tak samo jak ja znikam z Państwa anteny. Żegnając się, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.